Dzień dobry Państwu, nazywam się Maria, na co dzień pracuję w Fundacji Ukraina. Witamy w naszym nowym cyklu KSM Kompleksowe Studium Migracji. Dzisiaj porozmawiamy o legalizacji pobytu oraz pracy cudzoziemca w czasie epidemii koronawirusa. Jest z nami pani Ania Trylińska, prawniczka z Kancelarii Radcowskiej, z którą współpracujemy przy realizacji projektu w Fundacji Ukraina. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Mario. Aniu, powiedz proszę nam, z jakimi problemami zgłaszają się obecnie cudzoziemcy? To są głównie ich obawy związane z tym, w jaki sposób mogą przedłużyć swój pobyt czy też pracę w Polsce teraz obecnie w czasie obowiązującej epidemii. Kolejne problemy dotyczą tego, czy mogą wjechać do Polski, tak naprawdę do Polski może wjechać, czy mogą z niej wyjechać i też co powinni zrobić w momencie, kiedy stracą tutaj w Polsce pracę. Więc jak powiedziałaś, większość cudzoziemców nie może obecnie wjechać do Polski. To kto w takim razie może? Więc tak, w związku z epidemią MSWiA ograniczyło wjazd cudzoziemców do Polski. Wprowadzono taki tymczasowy zakaz wjazdu do Polski cudzoziemców i ta grupa cudzoziemców, która może wjechać, jest tak naprawdę dosyć ograniczona. Cudzoziemcy, którzy mogą do Polski wjechać, to są ci, którzy są małżonkami obywateli polskich, mają dzieci, które są obywatelami Polski, albo też te dzieci pozostają pod ich opieką. To są osoby, które mają kartę Polaka, to są także osoby, które posiadają zezwolenie na pobyt czasowy, albo zezwolenie na pobyt stały, czy też rezydenta Unii Europejskiej. Są także cudzoziemcy, którzy posiadają zezwolenie na pracę sezonową, albo też oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy. Co ważne, dotyczy to też cudzoziemców, którzy nie potrzebują zezwolenia na pracę, ponieważ są z niego zwolnieni z innych przyczyn. Oni też do Polski mogą wjechać. Należy pamiętać, że komendant placówki Straży Granicznej w wyjątkowych przypadkach może wydać decyzję o wjeździe do Polski cudzoziemca, który nie spełnia tych wymagań, o których powiedziałam wcześniej. Jak wspomniałaś na początku rozmowy, wielu cudzoziemców niepokoi się o swój pobyt w czasie epidemii koronawirusa. W jaki sposób chroni ich prawo? Tarcza 2.0, ta tarcza antykryzysowa, na jej podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, czy zezwolenia na pracę, ulegają automatycznemu przedłużeniu na okres 30 dni następujący po zakończeniu ostatnio obowiązującego okresu, czy to okresu stanu epidemicznego, czy też stanu epidemii. Cudzoziemiec w tym momencie, co do zasady, nie musi robić nic, ponieważ jeżeli jego pobyt lub zezwolenie na pracę wygaśnie po 13 marca, kiedy już ten stan epidemiczny obowiązywał, czy też późniejszy stan epidemii, ma ten czas 30 dni po zakończeniu tych stanów na podjęcie kroków w celu przedłużenia swojego pobytu, czy też zezwolenia na pracę. Czy powinni wtedy czekać ze złożeniem wniosków do zakończenia epidemii, czy mogą złożyć je wcześniej? Więc tak, co do zasady, wnioski na zezwolenie pobytowe muszą być składane osobiście przez cudzoziemca w urzędzie. Tam należy też złożyć odciski palców po składaniu tego wniosku. Cudzoziemiec ma też 30 dni po zakończeniu tych okresów na dokonanie tych wszystkich czynności legalizacyjnych. Ja bym jednak z takiej ostrożności radziła, aby, o ile jest to możliwe, wysłać ten swój wniosek pobytowy pocztą, listem poleconym. Cudzoziemiec później otrzyma wezwanie od Urzędu Wojewódzkiego, które wezwie go do osobistego stawiennictwa i zostawienia odcisków palców. Ja bym radziła o tyle to rozwiązanie, jest ono bezpieczniejsze, ponieważ obawiam się, że po zakończeniu stanu epidemicznego, czy stanu epidemii, te 30 dni niestety może być zbyt krótki okres czasu, aby umówić się na spotkanie w urzędzie i złożyć ten wniosek osobiście. Wiele osób też przybywa na podstawie ruchu bezwizowego. Co z ich pobytem? Na szczęście tarcza 2.0 antykryzysowa, która obecnie wchodzi w życie, ona umożliwia automatyczne przedłużenie ruchu bezwizowego cudzoziemca
także do 30 dni następujących po zakończeniu tego ostatniego obowiązującego stanu epidemicznego, czy też stanu epidemii, cudzoziemiec tak naprawdę obecnie nie musi robić nic, aby ten ruch bezwizowy przedłużyć. Dotyczy to ruchu bezwizowego, który wygasłby po 13 marca i tak w trakcie teraz, kiedy te stany obowiązują. Co ważne, cudzoziemiec ma te 30 dni pobytu legalnego po zakończeniu tych stanów, albo na złożenie karty pobytu czasowego, jeżeli zdecyduje się w międzyczasie pozostać w Polsce, albo też na wyjazd do swojego państwa pochodzenia. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Teraz przejdziemy do pytań legalizacji pracy. Co się dzieje z oświadczeniami, które wygasają w czasie epidemii? Więc tak, jeżeli oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi wygasa po 13 marca, to oświadczenie także na podstawie tej tarczy antykryzysowej zostaje automatycznie przedłużone na okres 30 dni następujących po zakończeniu tego ostatniego obowiązującego stanu. Czyli ta praca jest wciąż legalna i cudzoziemiec tak naprawdę ani pracodawca nie muszą w tym momencie robić nic, żeby to oświadczenie przedłużyć czy kontynuować swoją legalną pracę. To jest te 30 dni, kiedy cudzoziemiec kontynuuje pracę bez żadnych problemów. Co wtedy może zrobić cudzoziemiec, który znalazł pracę? Czy istnieje możliwość zarejestrowania nowego oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy albo na przykład wyrobienia nowego zezwolenia na pracę? Jeżeli chodzi o rejestrację oświadczeń, ta rejestracja odbywa się w systemie online za pomocą strony praca.gov.pl. Pracodawca musi posiadać albo kwalifikowany podpis elektroniczny, albo też profil zaufany. Ten wniosek jest składany online, zamawia się tam skanę dokumentów, później Urząd Pracy wysyła do pracodawcy już zarejestrowane oświadczenie. Natomiast jeżeli chodzi o pracodawców, którzy nie posiadają ani profilu zaufanego, ani podpisu elektronicznego, oni mogą albo założyć sobie ten profil zaufany, albo też wypełnić w systemie online cały ten wniosek, założyć do niego dokumenty i wysłać tradycyjną pocztą, listem poleconym ten wniosek wraz z oświadczeniem i potem Urząd Pracy powinien pracodawcy odesłać już zarejestrowane oświadczenie. Natomiast problemy mogą się pojawić wtedy, jeżeli będzie brakowało jakichś dokumentów, podpisów, sytuacja może być dużo trudniejsza, biorąc pod uwagę, że urzędy pracy obecnie nie pracują w takim systemie jak zazwyczaj z powodu epidemii. Jeżeli natomiast chodzi o zezwolenia na pracę, to sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana. Mazowiecki Urząd Wojewódzki umożliwia składanie wniosków o zezwolenie na pracę w systemie online. Tej możliwości niestety nie przewidują inne urzędy wojewódzkie i w tym momencie pracodawca musi wysłać wniosek o zezwolenie na pracę także listem poleconym do urzędu. I biorąc pod uwagę panujący stan epidemii, to postępowanie na pewno znacznie się przedłuży. Co jeszcze? Do tego wniosku o zezwolenie na pracę zazwyczaj trzeba załączyć także informację od starosty. Tutaj chodzi o to, czy istnieją inne osoby, które mają polskie obywatelstwo albo też nie potrzebują zezwolenia na pracę i które mogłyby tę pracę także wykonywać. I niektóre urzędy pracy sugerują obecnie nie występowanie z prośbą o tą informację od starosty z powodu tego, że jest trudniejsze przeprowadzenie rekrutacji z powodu koronawirusa. Jeżeli chodzi o Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu, takiej informacji tam nie ma. Tam ogłoszenia o pracę są umieszczane, są też przeprowadzane rekrutacje i też te informacje od starosty są wydawane. A czy są jakieś szczególne uregulowania dotyczące wydawania zezwoleń na pracę sezonową? Tutaj też tarcza antykryzysowa takich uregulowań nie przewiduje. Tutaj jest to automatyczne przedłużenie o 30 dni w ważności tego zezwolenia. Nie ma żadnych innych ułatwień. Jeżeli chodzi o pracę sezonową, to zezwolenie na pracę sezonową, ono może być przez pracodawcę zarejestrowane także w systemie online przez praca.gov.pl. Pracodawca tam rejestruje ten wniosek o pracę, o zezwolenie na pracę sezonową i potem to zezwolenie na pracę sezonową jest cudzoziemcowi wydawane. To też może być w systemie online. Podobnie jak w przypadku rejestracji oświadczeń, trzeba posiadać albo kwalifikowany podpis elektroniczny, albo też profil zaufany. A co z tymi cudzoziemcami, którzy zostali zobowiązani do opuszczenia terytorium Polski lub jej dobrowolnego opuszczenia? Jeżeli chodzi o te grupy cudzoziemców, podobnie jak w przypadku zezwoleń pobytowych, czy też zezwoleń na pracę, oni mają 30 dni więcej na powrót do swojego państwa pochodzenia.
czyli ten termin wyjazdu, jeżeli on przypadałby w okresie po 13 marca, w okresie obowiązującego stanu epidemicznego lub stanu epidemii, on jest automatycznie przedłużony o okres do 30 dni następujących po zakończeniu ostatnio obowiązującego stanu. Czyli w tym momencie cudzoziemcy nie muszą się obawiać, że przyjdzie do nich Straż Graniczna, będzie deportowała, ponieważ takie deportacje teraz się nie odbywają. Także jeżeli ten ich okres powrotu jest wciąż dobrowolny, nie muszą oni się obawiać tych negatywnych konsekwencji związanych z tym, że oni przekroczą ten okres dobrowolnego powrotu, na przykład takimi jak wydanie zakazu wjazdu przy wyjeździe, przy opuszczaniu Polski, więc mają spokojnie te 30 dni więcej po zakończeniu z tych stanów na bezpieczny wyjazd z Polski. Wiele osób też traci pracę. Co się stanie z ich pobytem? No tutaj niestety tarcza antykryzysowa nie przewiduje żadnych specjalnych rozwiązań dla nich tak naprawdę, więc zostają nam te przepisy, które teraz obowiązują. I jak to wygląda? Jeżeli cudzoziemiec traci pracę, on ma 15 dni roboczych na poinformowanie Urzędu Wojewódzkiego, który wydał mu zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, o tym, że tą pracę utracił, czyli że utracił tą podstawę pobytu w Polsce, ten cel, dla którego tutaj jest. I to poinformowanie urzędu w ciągu 15 dni roboczych daje cudzoziemcowi takie dodatkowe 30 dni na poszukiwanie pracy tak naprawdę. I po upłynięciu tych 30 dni Urząd Wojewódzki rozpoczyna postępowanie w celu cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy. I to postępowanie się toczy. Cudzoziemiec w każdej chwili, nawet jak to postępowanie się rozpoczęło, tak naprawdę jeżeli znajdzie inny cel pobytu, czy też małżeństwo, związek z partnerem, studia, cokolwiek innego, może złożyć zezwolenie na pobyt czasowy w tym czasie. Jeżeli znajdzie inną pracę, tym lepiej. Może złożyć dokumenty także o wydanie nowego zezwolenia na pobyt. I ten jego pobyt czasowy jest legalny do tego momentu, aż zostanie wydana w sprawie decyzja ostateczna. Ta decyzja ostateczna jest wydana wtedy, kiedy daje Urząd Wojewódzki i cudzoziemiec nie odwoła się od tej negatywnej decyzji w ciągu 14 dni, ona wtedy się staje prawomocna, albo też, kiedy cudzoziemiec odwołuje się od tej decyzji do szefa Urzędu Spraw Cudzoziemców, w tym momencie ten jego pobyt dalej jest legalny i on spokojnie może złożyć też wniosek na pobyt czasowy po odwołaniu się już od tej decyzji negatywnej i w tym momencie decyzją ostateczną staje się decyzja szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Jeżeli ona rzeczywiście stwierdzi, że albo przyznaje mu ten pobyt czasowy, albo tą kartę pobytu czasowego cofa. Jest też możliwość taka, że szef urzędu przekaże sprawę do ponownego rozpatrzenia urzędowi wojewódzkiemu. W tym momencie ten pobyt cały czas pozostaje legalny. Cudzoziemiec ma cały czas możliwość złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy. To dziękuję Pani Aniu za tą rozmowę. To był pierwszy odcinek naszego cyklu filmików o życiu codziennym cudzoziemca od samego momentu przyjazdu do Rzeczypospolitej Polskiej do momentu otrzymania obywatelstwa. I jeśli chcecie wesprzeć nas w regularnym udostępnianiu pomocnej informacji online, dołączcie do naszego grona patronów na Patronite. Link do naszego profilu znajduje się w opisie wideo. Także zapraszamy do śledzenia naszej strony na Facebooku, do podania dalej tego odcinka i subskrybowania naszego kanału, tak aby być na bieżąco. Kolejne odcinki już wkrótce.